problem. My fucking truck and this is the problem. You will reverse. Patrzcie, celni sprawa. No więc generalnie to... O, i to pani jaka ładna. Reaguje jak każdy typowy kierowca. Widzę panią w mundurze, mówię, o jaka ładna. Dobra, bo generalnie to widzicie, bo mam spotkanie za kilka minut, to muszę sobie podłączyć. No patrzcie, że koło mnie jadą, no. No patrzcie, że mnie się czepią. No nie, ja sobie spodnie rozsunęłam, się najadłam. I sprawdzają opłaty drogowe. Dobra, to jest... Patrzcie, jak krążą. Często to rzeczywiście mi się zdaje, że jest właśnie tak, o, połączyło się. Dobrze. Że to jest kwestia opłat drogowych. Ja mam Ewę, więc na pewno wszystko mam dobrze. Z Ewą, no widzicie, kogoś gdzieś się przy kimś zatrzymali. Chyba, czy muszę sobie w ogóle kupić w końcu nowego iPhone'a, powiem wam szczerze, bo te stare już nie mają takiej jakości wideo. Teraz coś na syrenach przyjechało. A, policja ściągnęła czarne BMW. Czarne BMW ma w sobie coś. Nie kupujcie nigdy czarne BMW, bo to same szkody z tego wychodzą, widzicie? Co za stacja? Czy ja wjechałam do jakiejś paszczy lwa, czy jak? No dobrze. Teraz to już jestem gotowa do spotkania z życia szefowej. Dobrze wyglądam, dobrze. No dobra, spotkanie jest skończone. Akurat 43 minuty, bo się troszkę rozgrzeje. To jedziemy dalej. Pauza wykręcona, spotkanie zrobione. Czy coś z niego wyjdzie, czy nie, nie wiadomo. Jak to w życiu. Albo będzie, albo nie będzie. Opcje są tylko dwie. Albo wyjdzie, albo nie. No więc wygląda na to, że tutaj jakaś grubsza sprawa jest. Więc tak sobie jem serek. Próbowałam na kilka stacji zjechać, bo potrzebowałam do toalety. Wszystkie tak zawalone, że się nie dało stanąć. No i korek. Sytuacja podbramkowa. Nawigacja pokazuje, że kilometr do końca. Takie coś. Po co ten korek? No nie wiem. Robiłam sobie zakupy na trasę w piątek i zostawiłam wszystko w osobówce. No i mi się okazało, że był mróz. No i się okazało, że te banany trochę zamarzły. Patrzcie, stało i nagle ruszyło. A tak nagle ruszyło, czasami się zdarza, że też nagle od razu staje. I wtedy się robią wypadki na drodze. Bo się nikt nie spodzieje, że to znowu staje. Tutaj nie zjeżdżam, bo widziałam, że to jest mały parking. Ya ablacığım Allah'ını seversen. Bak orada sana diyorum ki oraya park edeceğim diyorum. No przecież stanęłam. Policja, police nie bolą. Okej? No problem. This is problem. Çadır. It's my fucking truck and this is the Girmeseydin problem. buraya. Girmeseydin buraya. Çek fotoğrafı. Here, Ben burada bak arabamın... you were reversing. Nieto. My no. My no.
But mine is. O Jezu, jeszcze tego po prostu trzeba człowiekowi na koniec dnia. To jest po prostu masakra. Tyle stacji, wszystko zawalone, jeszcze gorzej niż w Niemczech. No i się okazało, że widzicie, zjechałam na stację, cały przód wolny. Widziała już sobie do zajeżdżania, wyjeżdża Turek z boku, że... I on mówi, że on tam chce. No ale mówię, no to już za mną ciężarówka stoi, nie? No i jakoś tam coś zaczął machać, ale żeby wyjść z samochodu i przyjść się dogadać, to nie. No i w każdym razie pokazał mi, że to już stój tam, a ja sobie z boku stanę. Ale ja stałam, zajechałam jak to ze zjazdu, całkiem krzywo. Więc podjechałam do przodu, żeby się wyprostować, a patrzę, on we mnie cofa. I trąbiłam, nie? I trąbiłam, a on przywalił. Masakra. Jakby to była jeszcze jakaś inna narodowość, jak żeby chociaż mówił po polsku, albo, znaczy po polsku, po angielsku, albo po niemiecku, to byśmy się dogadali, stworzyli protokół. No i dobra, ale on cały czas coś krzyczy. No i jak się dogadasz? No i policję wezwaliśmy. Poprosiłam pani na stacji, żeby wezwały policję. No i tyle. I czekamy na policję. Ojejku. Chyba tam się tak najlepsze jest to, że tam się chyba za bardzo nawet nic nie stało. Są po prostu w dwóch miejscach jest przerwa na plandeka. No plandeka, jak to plandeka, no. Po prostu się przerywa, więc jakby był normalny, to by wiedziała 100 euro i sobie to naprawię. Ale gość tak krzyczy, że teraz ciemno, a może się okazało, że jest w ogóle szyna ugięta u góry i plandeka się nie będzie przesuwać. Tego nie wiem. Więc już wolę, żeby policja przyjechała, spiszą protokół i tyle. Masakra, co za trasa. O, custom taможня. No, nie problemu. It's here, ale to here, on the frame. O nie, bu nie. Bak, Tak, tak, tak. da, no. Şu, bu problem. Bu problem. No, Bu problem. Bu. tak, Bak, ale bu problem. Ukraińs, Polska. Holland. O. Ukraynaca kim biliyordu ya? Tam jest problem też. Yok, bu ne problema? Bu. Neredesin? Şu. Bu tutsana şuradan. Problem jest też tam. Okey, tut şuradan. Buradan. Co? Bu nie problem. Ne problem? Sen bu çadır. Ale tam ja nie wiem. Bak. Dach, tak idzie. No problem. Açayım mı? Nie wiem, jest załadowany. No problem. Bu no problem. This is bu problem. Bu problem. Bu ne problem? Aç. Plomba var. Nie. Tamam aç. Aç kaydır. A tam? Yo. Bu no problem. Bu problem. Bu two problem. No, madam. A tam? Bak madam. Yes, bu problem, madam. Bu problem. Tak. A to jest? No, nie problem. To jest problem. Dur çıkabilsem üstüne çıkmayacağım sana da. Çıkamıyorum oraya, boyum yetişmiyor. Bu net problem. No problem. Bu problem, bu. No problem. No problem? No. Okej. No problem, madam. Problem çuçu. Çek. Yok, çek money, no. Maaş, kredi kartı, No. DKW or? Adres firmy czy... No i słuchajcie, sprawa potoczyła się dalej tak, że ten Turek złagodniał, no i powiedział, że w sumie to może chce pieniądze. Ja stwierdziłam, że może ja chcę pieniądze, bo w zasadzie to plandeka jest podarta w dwóch miejscach.
trzech jest, w dwóch kolejnych jest przetarta, ale nie podarta. Stwierdziłam, dobra, po prostu czymś zamaluję i będzie okej. Stwierdziłam, dobra, daj mi kasę. Będzie z głowy, nie? Bo będziemy tu stać, nie wiadomo kiedy policja przyjedzie. No więc, ale musieliśmy sprawdzić, czy u góry rama nie jest naruszona, czy szyna dobrze. Tam pędeka po szynie chodzi, więc szybko to zrobiliśmy, wszystko jest okej. Ja mówię, to dobra. Dawaj 200. Wiadomo, że 200 by mi nie dał. 200 euro oczywiście. Ale to jest Turek. To się trzeba targować z Turkiem, nie? Myślałam, że się skończy na 100, 120 i pewnie za tyle bym naprawiła tą plandekę. Myślę, że takie jedno rozdarcie pewnie za jakieś 150 zł, czyli powiedzmy no 40-50 euro jedno, nie? A jest takie dwa i kilka takich białych, to trzeba po prostu ładnie zamalować. No, on mi daje 80 euro, nie? I widzę, że się śmieje i widzę, że się po prostu targuje, że ma fan. Ja powiedziałam za 200 euro, za 180 euro. 80 euro to przy tym kursie w ogóle jest teraz ile? 320 zł. No to w Polsce ja już tego nie zrobię. Pokazał, że za 20 euro w Rumunii takie coś się robi. No, Rumunia jednak jest jeszcze trochę tańsza, więc powiedziałam, no nie mówię, to nic z tego, nie? No i przyjechała policja w międzyczasie. No i jak przyjechała policja, to przyjechało 3 policjantów w busie, no i się pyta, co się dzieje. Ten Turek nam zaczął od razu opowiadać, nie wiadomo w sumie co. Generalnie to, właśnie muszę zapisać do ubezpieczenia, widzicie? Teraz policjant chodzi i robi i generalnie jeden z policjantów od razu się kapnął, że chyba się nie dogada. Powiedział, dobra, kamera. 2 zostało, żeby brać dokumenty nasze, a 3 od razu na stacji zobaczyć kamerę. Widzieliśmy wszystkie dokumenty, przyszedł policjant, powiedział, że ja podjechałam, się wyprostowałam i wtedy on we mnie wjechał, więc ewidentnie jego wina. 60 euro mandatu dostał. Powiedział ten, że nie ma pieniędzy. To go zaprowadził na stację, się okazało, że jednak potrafił mieć pieniądze. Chociaż 60 euro, no ale generalnie to się okazało, że potrafił. No i teraz tam spisują. No i jeszcze alkohol test był oczywiście. A teraz to właśnie ja pójdę zrobić zdjęcia. Tak, żeby miała do ubezpieczenia. Nie wiem, czy to jest lepsze rozwiązanie, bo to z córkami ja nigdy nie rozwiązałam. W ogóle to nie miałam żadnej szkody, więc zobaczymy, jak to będzie. No, ale jakby dało te 100 euro, to by było po prostu prawie już byśmy jechali. Pauza wykręcona. Widzicie? Nie wiem, czy miał, czy nie miał. Nie miał rzeczywiście, ale Turek nie miał gotówki, to ciężko uwierzyć, szczerze powiedziawszy. Turecką ciężarówką. Jeszcze nie wiem, jakie zdjęcia robić, już robię z każdej strony. Chyba teraz widać, nie? Jeszcze muszę sprawdzić lokalizację, żeby pamiętać. No dobra, mamy wszystko. Papiery, prawo jazdy, paszport. No i już to. Więc uciekamy, bo się kończy czas pracy. Więc zaplanowałam sobie, bo wiem, że na załadunku mogę spać. I jest prysznic, jest parking, jest wszystko tak jak trzeba, więc wiecie. Chciałabym tam dojechać, będę mieć święty spokój. Kierowca jechał z Uzbekistanu, przynajmniej tak powiedział. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, ale z Uzbekistanu. Tyle świata przyjechał i patrzcie. No dobrze. Policja, muszę przyznać, przyjechała super szybko, w jakieś 20 minut, więc mega zaskoczona jestem. Czeska policja. Natomiast wiecie, jak zaczęliśmy już trochę emocje opadły, zaczęliśmy rozmawiać z tym kierowcą, jak trochę emocje opadły, to się okazało, że on rozumie dużo tego angielskiego. Więc może gdyby tak od razu nie reagował nerwowo, nie wiem, może chciał mnie zastraszyć. Jak on zaczął, on sam chciał policję. To jest w ogóle najlepsze, nie? Że sam zrobił szkodę i sam zaczął krzyczeć, że policja, policja. Może sobie myślał, może miał inne wyobrażenie na temat kobiety. Tego, że mnie przestraszy, czy co ja wiem. No nie wiem, w każdym razie. Powiedział, że jedzie z Uzbekistanu. W ogóle nie wiem, czy te ładunki teraz tam jeżdżą, czy nie. No a tak przynajmniej powiedział. No i powiedział też, że... Czekajcie, jak się skupił, bo za chwilkę coś nie wybiłam i będzie jeszcze. No i generalnie to po prostu powiedział, że 5 godzin jechał i nigdzie nie mógł znaleźć stacji. I ja mu wierzę, bo ja też jechałam praktycznie, no jak na pauzę stanęłam na spotkanie, no to na parkingu, na którym nie było żadnych toalet, był remont, więc de facto też od kilku godzin nie mogłam nigdzie stanąć w żadnym miejscu, więc też był zły i tak dalej, ale skoro chciał stanąć obok mnie, to jak on chciał wcofać tak po skosie,
jak ja tam stałam. Tego to ja nie wiem, ale tak to właśnie jest, że takie rzeczy się dzieją, nie jak jest człowiek wypoczęty i wszystko dobrze idzie, tylko jak już mu nie idzie i długo wszystko trwa i nie ma parkingów, nie ma miejsca. Także na koniec przyszedł, powiedział, że przeprasza. No i pojechaliśmy dalej. Więc mam zdjęcie, mam protokół i zobaczymy. Ciekawe, co z tego wyjdzie, ciekawe, jak będzie z likwidacją szkody od tureckiego przewoźnika. Ja powiem Wam szczerze, że mam to szczęście, że jeszcze nigdy nie likwidowałam żadnej szkody w ciężarówce. W Skodzie w sumie też, bo w Skodzie to mi zawsze albo jak robi na parkingu ktoś cofał kilka razy, to zawsze uciekali i po prostu ze swojego AC, a nie z czyjegoś naprawiałam. A ostatnim razem w Rzeszowie, jak mu ktoś cofnął, to z kolei zostawił kilka razy list i po prostu dał mi gotówkę. No i w sumie to z ciężarówką na szczęście nigdy, zobaczymy, jak to będzie. Jakby dał 100 euro, to bym to zrobiła, ja bym wzięła i spokój, nie? Ale tak nie widzicie. Ja nie wierzę w to, że Turek, który jechał z Uzbekistanu, miał 80 euro przy sobie. Ja nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Powiedzcie mi, czy ja jestem... To jest możliwe, czy nie? Według mnie nie. No słuchajcie, brakło mi 2 minuty. Ale wszystko tak było zawalone, że tak czy inaczej nie było gdzie stanąć. A już miałam dość tego wszystkiego, muszę tylko wkładać papiery. Więc wolę zrobić sobie wydruk i pisać na wszelki wypadek. No nic, w każdym razie jutro rano jest rozładunek. Co mam powiedzieć? Nic nie powiem o tym z dziób, już cieszę, że się skończył. Cieszę się, że zajechałam bezpiecznie na rozładunek i na pole znaleźć. Muszę zameldować i mieć spokój. Także do zobaczenia jutro. Jutro nowy dzień, nowe przygody. Toaleta jednak w sumie jest papier, to jest coś. Są ręczniki. Jest prysznic. To jest tylko woda. Też tragedia, ale... się wykąpię. Chyba jednak się nie wykąpię. Dobry, jak widzicie, rozładunek. Tak widzicie, jakoś te są niby proste, ale to taki człowiek z rana jeszcze nie czai co jak zajechałam, to patrzcie jak krzywo. Muszę to poprawić, a żeby poprawić, to muszę mieć przynajmniej jedną czystą linię tutaj, dlatego drzwi zamknęłam jeszcze raz. Teraz stawałam równolegle do tej linii tutaj, więc teraz powinno być ok. A przedtem tak się ustawiłam różne przy tym krawężniku. Widziałam, że z drugiej strony jest dużo dalej, ja myślałam, dobra, guma pasuje, może będzie ok. No dobrze, teraz jest już prawie dobrze, ale przystarczy, już się nie chce więcej. Chociaż idealnie to nie jest. Ale wiecie co, ja miałam mieć do 10, zameldowałam się, do wczoraj przyjechała. I się okazało, że mi wysłali SMS-a, że już mogę. No to dobra.
jadę i jest kolejna szansa na to, żeby był problem znowu z tym ładunkiem. Już wam mówię, o co chodzi. Otóż, jak się meldowałam wczoraj, trzeba było zeskanować dokumenty, dać numer referencyjny, w automacie wszystko, przy komputerze i też od razu jak zaciągnęło rezerwację, awizację na godzinę, no to miało w systemie 33 palety. A ja na załadunku nie uczestniczyłam, więc nie mogłam wiedzieć, ile jest dokładnie palet, bo palety są różnie pakowane. Trochę na 2, trochę na 3 i przyczepa cała nie była, więc nie jest tak, że po prostu pełna jedna strona, pełna druga i że można było po prostu łatwo sprawdzić. No i w papierach było 32. Ile było w rzeczywistości? Ja nie byłam w stanie stwierdzić, no ale zrobiłam, wiadomo, że zdjęcia, no i teraz liczyłam, ale w każdym razie w systemie była opcja edycji wszystkiego i edytowałam tą liczbę palet, no tak jak jest w papierach. Na 32, no i rozładowałam, się okazało, że było rzeczywiście 32. Jakby tego nie edytowała, no to w sumie nie wiadomo, czy by nie było, że coś jest nie tak znowu i opóźnienia. Pewnie by ostatecznie było wszystko ok, ale to już generuje opóźnienia i to generuje dodatkową pracę dla ludzi w biurze. Dobra, idę się składać i koniec! Jest, co ja mam z tą wodą? Patrzę na znowu nalane. Teraz mi się woda wylała. Nie zakręciłam. I pół butelki wody wylała. Szybko jestem fujana. No dobra, jedziemy jeszcze po papiery i finita. Jasne. Volvi. No dobrze, także proszę Państwa, tyle w tym odcinku. Ja już sobie ustawiam kolejny adres na załadunek. Udało się szybciej rozładować, także taka ciekawostka, że jak można spać na firmie, to zawsze jest warto przyjechać już wieczorem. No i kawa pusta. No i generalnie po robocie, więc spoko. Myślałam, że się wykąpię, ale widzieliście, jak ten prysznic wyglądał, także mam teraz kilka godzin prześwitu, więc zajadę teraz na stację i się wykąpię, zrobię sobie ściąganie i pojedziemy na załadunek szybciej też, może akurat też na szybciej wezmą. A więc taki to był odcinek dzisiaj, że same przyboje. Jedziemy teraz ładować do Rzymu. Rzym w kolejnym odcinku. Jakie będą przygody? Mam nadzieję, że żadne. Na razie. Widzicie? Mnie też to wszystko nie obija. Mnie transport nie obija. Ani nie oszczędza tak samo. Powodzenia, bezpieczeństwa, szerokości. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Aaron Lada, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.